Dzisiaj zamiast wystąpienia na żywo występuję z nagrania, dlatego że w czasie, w którym ma być live, czy miał być live, będę na próbie chóru. Dlatego postanowiłem też podzielić się z Wami tym, co robię poza pracą, co mi pomaga w byciu lepszym testerem. Tak mi się przynajmniej wydaje, ocencie sami. Jeżeli macie jakieś swoje sposoby, rzeczy, które poza testowaniem wspierają Waszą pracę zawodową, to też proszę podzielcie się w komentarzach. Bardzo chętnie dowiem się, co jeszcze można robić, żeby bardziej rozwijać się jako tester. Dla przypomnienia na początek, dobry tester to jest osoba, która ma cztery główne takie filary swojej pracy zawodowej. Po pierwsze, umie technicznie testować, projektować testy, raportować błędy. Po drugie, umie się dobrze komunikować. Po trzecie, zna systemy operacyjne, systemy komputerowe, zna technikę produkcji oprogramowania. I po czwarte, zna biznes, który testuje. Także wszystkie te rzeczy, które robicie, które tak naprawdę nie są, czy nie muszą być do końca stricte testowaniem, one będą Was wspierały, jeżeli będziecie to ćwiczyć. A jak to jest u mnie? U mnie głównie poza poznawaniem nowych biznesów, ja prowadzę dużo szkoleń. Wobec tego staram się pracować z głosem i właśnie wyrazem tego mojego zainteresowania pracy głosem jest śpiew w chórze. Będziemy koncertowali za tydzień, także musimy się teraz przygotować. Śpiew chóralny wzmacnia głos, wzmacnia poczucie tego, jak barwy głosu, głośności, emisji, ale także jak się śpiewa w czterogłosie, to trzeba wykazać sporo inteligencji, żeby ogarnąć utwór i żeby też słyszeć wszystko, co się dookoła dzieje. Moim wyrazem tej pracy z głosem, czy chęci pracy z głosem wystąpień publicznych jest też udział w spotkaniach Toastmasters. Jestem członkiem klubu Top Careers Toastmasters i bardzo, bardzo Was namawiam, zwłaszcza tych, którzy chcą występować publicznie na konferencjach czy szkolić, do udziału w spotkaniach Toastmasters, do zapisania się do klubu, do, em, do mów, do przygotowywania mów, do przedstawiania mów. Tutaj krótka reklama Toastmasters. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, czym Toastmasters jest, to zapraszam na stronę toastmasters.org. Tutaj będzie o tym, co o Toastmasters Wam może oferować. Będzie też za ile może oferować, jak widzicie. W szczególności, jeżeli jesteście zainteresowani i jesteście z Warszawy, to zapraszam do mojego macierzystego klubu Top Careers Toastmasters, w którym jest mnóstwo profesjonalnych ludzi. Są dziennikarze, są też aktorzy, także można się nauczyć od profesjonalistów, jak przemawiać, no i przede wszystkim to poćwiczyć, proszę uprzejmie. Także zapraszam na stronę tctm.pl. Tyle na temat Toastmasters i przemawiania, przygotowywania się do pracy z głosem. Co jeszcze robię? No, w zdrowym ciele zdrowy duch, jak mawia przysłowie. Wobec tego ja też staram się uprawiać sport. Idzie mi tak sobie, ale mój ulubiony to jest rower. Staram się jeździć na rowerze. Głównie na rowerze górskim, najlepiej po lesie, single trackiem, między drzewami, szybko, gdzie trzeba szybko podejmować decyzje, jest dobra atmosfera i jest po prostu ciekawie. No i wymagająco też, chociaż na Mazowszu to tak na dobrą sprawę bardzo się nie zmęczycie jeżdżąc po lesie. Druga rzecz to łódka i narty. Staram się, czy jeżdżę tak naprawdę na tydzień, tylko na tydzień na narty w zimie, co poprawia kondycję, chociaż w sumie dobra, na narty to może to było uogólnienie, ja tak naprawdę jeżdżę na snowboardzie i w lecie pływamy na łódce. Polecam zwłaszcza ludziom, którzy są zagrzebani w komputerach łódkę, dlatego że łódka na wodzie nie wybacza. To znaczy musicie być skupieni na tu i teraz. A dzisiejszy świat wiadomo jaki jest. Tak? Zawsze coś nas rozprasza. Tu Facebook, tu jakiś YouTube, tu coś tam, tu Instagram. A jak jesteście na wodzie, to mózg musi się skupić na łódce, bo jak się nie skupicie na łódce, to płyniecie nie w tą stronę, co trzeba, co się może skończyć katastrofą, co jest bardzo poważne. Wobec tego taki odwyk od komputera polecam.
Co jeszcze robię, żeby lepiej testować? Jednym z moich koników, jak wiecie, jest automatyzacja testów i cały czas uczę się, tak? Pythona, nowe biblioteki, staram się kodować, jeżeli mamy u siebie w firmie jakiś projekt bardziej związany z developmentem, albo tak jak wczoraj przygotowałem się do szkolenia, trzeba było napisać aplikację SOAP-ową z autoryzacją, jakąś tam autentykacją, no to mogę to znaleźć gdzieś tam w internecie, próbować poszukać, okiełznać, no ale czemu mam nie napisać tego sam, tak, skoro znam Pythona, skoro umiem, wtedy poszerzę swoje umiejętności programistyczne, a jak zawsze powtarzam na szkoleniach inżyniera automatyzacji testów, im lepszym programistą jesteś, tym lepszym automatykiem jesteś, więc polecam zwłaszcza tym, którzy zajmują się automatyzacją testów, umiejętność rozwijania, umiejętności programowania, tak? Czy to Python, czy zacząłem się uczyć Rasta, czy uczenie się kolejnych języków programowania, bo tak zauważyłem, że ludzie, którzy programują, czasami fiksują się na jeden język. Ja jestem Javowcem, ja jestem Pythonowcem, ja jestem C-Sharpowcem, ja jestem tam JavaScriptowcem, czy TypeScriptowcem, więc tak naprawdę dobrze jest znać wiele paradygmatów, wiele podejść do programowania, wiele języków programowania, co ja też staram się rozwijać. Oczywiście, albo może nie oczywiście, czytam też dużo książek. Książki rozwojowe, też beletrystyki dużo czytam, ale staram się czytać książki takie, które będą mi coś dadzą, jakoś mnie rozwijają i książka, którą aktualnie czytam, to są Atomowe nawyki, którą serdecznie polecam, dlatego że naprawdę pokazuje, jak powoli i spokojnie nabywać nowe nawyki, jak pozbywać się starych nawyków, których nie chcecie mieć. Także serdecznie polecam tę książkę. Kilka osób mi ją poleciło, powiedziały, że im to zmieniło światopogląd. Rzeczywiście ta książka zmienia światopogląd. Jakbyście chcieli, tak już na zakończenie powiem, jakbyście chcieli zrobić sobie taki trochę, powiedzmy, może rachunek sumienia to za dużo powiedziane, ale taką, no powiedzmy, rachunek z tego, co w życiu robicie i czy czegoś wam nie brakuje, to polecam koło życia. Nie wiem, kto to wymyślił. Mi to zostało kiedyś polecone i zrobiłem sobie takie ćwiczenie. Już wam pokazuję. E, Ćwiczenie polega na tym, że bierzemy Bierzemy kartkę, na kartce rysujemy koło, albo jak macie wydrukowane, to rysujemy 10 kół koncentrycznych, dzielimy kartkę na 6 części i dla każdego z obszarów naszego życia zaznaczamy, jak jesteśmy z niego zadowoleni. To jest czysto subiektywne, nie musicie się przejmować, nie musicie tego nikomu pokazywać. Oczywiście, jeżeli chcecie, to można to przedyskutować z swoją drugą połówką, czy z przyjacielem, przyjaciółką i oceniamy fizyczne otoczenie. Na ile jesteśmy zadowoleni z tego, jak mieszkamy, w co się ubieramy, jakim samochodem jeździmy, gdzie mieszkamy. To jest pierwsza rzecz. Jak jesteśmy zadowoleni ze swojej kariery zawodowej, czy ona nas gdzieś będzie prowadzić, czy nas rozwija, czy utknęliśmy w miejscu, w którym nie chcemy. Jak jesteśmy zadowoleni z pieniędzy, które zarabiamy, czy mamy tyle, ile potrzeba, czy mamy za mało, czy mamy więcej niż potrzebujemy, czy jesteśmy w stanie inwestować, odkładać i tak dalej. Jak jesteśmy zadowoleni ze swojego zdrowia, czy się ruszamy, czy chorujemy, czy nie chorujemy, czy moglibyśmy tutaj coś poprawić. Rodzina i przyjaciele, potem życiowy partner i romans, tak też to można ocenić. Rozwój osobisty, na ile jesteśmy zadowoleni z siebie samych. Czy uznajemy się za na tyle dobrych ludzi, tak, że jesteśmy takimi ludźmi, jakimi chcielibyśmy być. Tak, jest takie powiedzenie, zawsze bądź najlepszą wersją siebie. Polecam swoją drogą do przemyślenia. No i ostatnia rzecz tutaj na tym rysunku to jest zabawa i rekreacja. Na ile odpoczywamy, na ile się bawimy, na ile wychodzimy gdzieś poza to miejsce, w którym jesteśmy, żeby oderwać się od tego, co robimy na co dzień, bo też taki odpoczynek jest potrzebny. Także tutaj polecam koło życia. Ja Wam pokazałem dzisiaj to, co ja robię, żeby to moje koło życia było jak najpełniejsze, dlatego że najlepiej oczywiście, żeby życzę Wam wszystkim, żebyście mieli wszystkie te 6 obszarów na 10. Jeżeli nie macie, no to weźcie ten obszar, którego jesteście najmniej zadowoleni i coś zróbcie. Jak mówią atomowe nawyki, codziennie o 1% lepiej. To nie jest dużo,
ale jak będziecie codziennie o 1% lepsi od wczoraj, to po roku będziecie o 365% lepsi. Niech każdy sobie przeliczy. I już na samo zakończenie, ja zebrałem to koło życia, jak widzicie, ono ma tutaj Amber Team Testing z boku, nasz logotyp, bo też proponowałem moim ludziom w firmie, żeby to sobie to ćwiczenie zrobili. I my mamy 3 koła życia, tak? Jakby koło życia ogólne, koło wyników zawodowych i koło kompetencji liderskich. Ja wziąłem to z materiałów Johna Maxwella, którego też serdecznie polecam. Jeżeli kogoś by zainteresowało, to koło życia mam je w PDF-ie, więc proszę napiszcie do mnie na LinkedInie, podeślę wam. To nie są materiały, które są jakoś bardzo licencjonowane. Mogę się nimi podzielić, chętnie się nimi podzielę. Jeżeli poprawi wasze to możliwości rozwoju, to bardzo będę z tego zadowolony. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzień pracy, a wieczorem jadę na próbę. Serdecznie pozdrawiam.